Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na razie nic jeszcze nie nadają. Czekamy jeszcze 4 minuty. Witam. Siema Ryba, siema Andy. No zobaczymy, co ciekawego pokażą. Zobaczymy. Chociaż tak naprawdę to bardziej mnie interesują już testy takie, wiecie, realne na grach, nie? Przede wszystkim na grach. Wiadomo, że kart graficznych nie używa się w tej chwili tylko do grania, ale jednak. Większość z Was na pewno używa ich do gier, raczej rzadko do czegoś innego, co? Aloha Rafale, aloha. Dobrze mieć swojego RX 570 kierowcę autobusu? No dobrze. Zaraz się zobaczymy tak naprawdę, czy warto zmieniać, nie? To tak naprawdę nam tutaj zaproponują. No jak na razie, jeżeli chodzi o wydajność, to zdecydowanie tutaj górowała Nvidia, jeśli chodzi o ten najlepszy sprzęt. AMD jednak gdzieś tam, jeśli chodzi o tą maksymalną wydajność, trochę z tyłu, ale zacznijmy od tego, że większość graczy jednak nie używa sprzętu z górnej półki, prawda? No ciekawy właśnie jak z ceną, jak z dostępnością. Z dostępnością podobno ma być lepiej niż w przypadku Nvidia, aczkolwiek myślę, że jeżeli pokażą taki przeskok, jaki pokazała Nvidia, to i AMD będzie miało problemy tutaj z wyrobieniem się z zamówieniami, z dostępnością. No, myślę, że to może być naprawdę potężne uderzenie w średni segment, czyli taki w sumie najbardziej powszechny. Jak sprzedam nerkę, to kupię pewnie RX 6000. No nie wiem, czy koniecznie nerkę, może starczy pół wątroby. Kurde, mam tylko nadzieję, że tego nie przełożą jak Cyberpunka. Nie, a wiecie, co w ogóle dzisiaj przeczytałem ciekawego odnośnie Cyberpunka, że deweloperzy do ostatniej chwili nie wiedzieli o tym, że w ogóle premiera gry jest przesuwana, bo podobno coś tam z giełdą ma to coś wspólnego, że nie mogli wcześniej takiego czegoś ogłosić z powodu jakichś tam regulacji giełdowych, ale o co chodzi, to sorry, nie wiem, aż tak się na tej giełdzie, a to można powiedzieć wcale się na giełdzie nie znam, no. Wiem, że tam można handlować tymi akcjami w jedną, w drugą, natomiast jakieś tam regulacje to już wykracza poza moją wiedzę. Ale wiesz, jak jest tą wytrawą. A, rozumiem, połowa przegniła, reszta do niczego się nie nadaje, tak? Nie ma gacek. Let's go. Dawajcie. Kurde, no. Jak nie wiadomo, co chodzi, to chodzi o kasę? No tak, niby tak, wiesz, no. Ale to nie jest do końca prawda. Nie zawsze chodzi o kasę, czasami chodzi o większą kasę.
No, coś się dzieje, coś się dzieje. Przełączę to może. Normalnie czasy PRL-u mi się przypomniały i ten taki właśnie ten do regulacji odbiorników, nie? Wyświetlany. Jaki ja stary już jestem, ja pierniczę. No śmierdzi. Wygonia coraz bliżej. I coraz mocniej. No, co się dzieje, co się dzieje? Siema, Asgard, siema. Welcome, everyone. Thank you all for joining us today for this second half of our next-gen PC platform launch. I loved seeing all of your excitement when we introduced the Ryzen 5000 series a few weeks ago. It was actually the most watched launch video in AMD history. And I must say, we're very proud of what Zen 3 brings to gamers. But today is all about Big Navi. I'm really excited to show you the new RDNA 2 architecture and our full stack of Radeon RX 6000 series products. As you know, we brought the first generation of RDNA architecture to market in 2019 with the Radeon RX 5700 XT. And with the combined launch of the 5700 XT and the Ryzen 3000 series, AMD became the first company to introduce a high-performance CPU and GPU together. And we delivered a winning combination of computing and gaming performance, including CPU and GPU of the year in 2019 from PC Gamer. Now, 2020 is really the year of the gamer. I know many of you can't wait to get your hands on the next-gen consoles. Whether it's the Microsoft Xbox Series X and Series S or the Sony PlayStation 5, we are so proud that AMD is enabling these incredible gaming experiences, which is why we like to say that AMD is where gaming begins.
Now, earlier this month, I showed you our new AMD Ryzen 5000 series, the world's best gaming processor. Our next-gen Ryzen processor combines absolute performance leadership in single-threaded performance, gaming, and creative workloads with leadership performance per watt. Siema Kurek. And for Nie millions of będę you, na it's a bieżąco drop-in tłumaczył. Macie upgrade napisy. to your Poza tym existing większość AM4 z was lubi gry Now, w as oryginalnym successful as we've angielskim been plus with napisy. Ryzen, many of you Słuchajcie. have asked us to compete at the highest end of gaming Ta żeńska GPUs wersja as szefa well. Nvidii, And który today, też jest we're robotem, ready to tak? show you exactly what we've been working on. I'm so excited to show you the Radeon RX 6000 series. It's absolutely the most powerful gaming GPU we've ever built. I think you'll W be pretty skrócie, pleased with jesteśmy what you najlepsi. see. I often talk about The the best, fact the that we're best, on a the best, journey. the best. And we are on a journey. Tak w skrócie. Just like with our Zen CPU architecture, we're on a multi-year journey in GPUs with our RDNA architecture. We designed RDNA specifically for gaming, and our first-gen RDNA products delivered 50% better performance per watt over our GCN architecture. We wanted to take another big step with RDNA 2 and deliver another 50% generational improvement in perf per watt. And with RDNA 2, we also set the very ambitious goal to deliver leadership gaming performance. And now I'm very happy to show you for the first time, Big Navi. This is the chip at the heart of our high-end Radeon RX 6000 series. 26.8 billion transistors built with leading-edge 7-nanometer process technology. Big Navi is our first product powered by RDNA 2. We have made incredible progress on the architectural front. And now let me turn it over to AMD fellow Laura Smith to give you more details on the architecture. Thank you, Lisa. Our graphics architecture roadmap has a clear goal: gaming leadership across the ecosystem. The GCN was a great architecture, but we knew we needed to rethink graphics and build the best engine for the future. We wanted to build a set of technologies that game developers could use across all platforms. The first major step was RDNA, introduced last year. RDNA was a new architecture and used a 7-nanometer process node, which helped us with the large initial gains. We committed to you that our engineers had plans in the works for RDNA 2, and we would be back quickly with another significant improvement. By combining our expertise in CPU design, deep gaming history, and broad ecosystem partnerships, RDNA 2 is built to be the gaming architecture for all gamers across console, PC, and beyond. We had some very ambitious goals with RDNA 2. Significantly higher performance, 50% improvement in performance per watt, and new hardware W końcu features. może kupisz SSD Individually, korekt? each of these goals is challenging. When combined, they become extremely difficult. Polecam. Because as you push performance, a natural side Wiecie, na razie effect to is tam more pierniczenie o power. Chopinie, New features że tam also poprawili mean more to, computation, tamto, że poprawili further wydajność na challenging watt. both Fajnie, to speed znaczy, and że power metrics. będą mniej For prądu RDNA 2, ciągnęły we made significant teoretycznie gains in all these areas. przy tej The samej compute wydajności, unit ale is the to core of the architecture. testy w We grach, nie? advanced Przede all wszystkim. aspects of the compute unit design, leveraging techniques first developed Ale in w jednym mają CPUs. rację. We Jeżeli deployed chodzi o pervasive fine-grained technologię, to są clock jedyną gating. firmą, która na chwilę obecną Reimagined the łączy dla pipeline to graczy aggressively zarówno maximize procesory, jak performance i while karty minimizing graficzne. data movement. In combination, these elements made the compute units 30% more energy efficient, allowing them to be pushed faster. Gaming at 4K requires more data to be brought into the chip. The amount of data more than doubles as we move from 1440p to 4K. The more efficient the memory subsystem is, the higher fidelity the images are, and the more you can push the frame rates. We took a new approach to solving this technical challenge for gaming and deployed a graphics-optimized, high-density, high-speed cache based on the Zen L3 cache. We call this the Infinity Cache. The Infinity Cache minimizes DRAM bottlenecks, latencies, and power consumption. Our specialized Infinity Cache, combined with a 256-bit G6 interface, delivers more than twice the effective bandwidth of a traditional 384-bit G6 solution and at lower power consumption. High frequency is important for gaming performance. RDNA 2 is built with custom libraries and high-speed design flows, maximizing frequency in 7 nanometer.
With RDNA 2, our silicon design and architectural improvements, we are able to deliver 30% faster frequencies in the same 7-nanometer process node. Pulling all this together, the RDNA 2 architecture beats our aggressive performance per Zastanawiam watt się, czemu oni goal, zawsze się tak chwalą. achieving To 54%. ulepszyli, tamto ulepszyli, With tamto RDNA ulepszyli. 2, we also Jak focus dla on takiego bringing new przeciętnego hardware użytkownika, features przeciętnego into the gracza, architecture. to nie ma żadnego We znaczenia, nie? partner closely with sumie. Microsoft on DirectX 12 Patrząc na ultimate jakieś features, wyniki w grach, including zastanawiacie się nad DirectX ray tym, tracing, jaka technologia w środku variable została rate użyta, shading, jak się nazywa. mesh shaders, and sampler feedback. RDNA 2 will also support Microsoft Direct Storage API. We're excited about this new API that will enhance the gaming experience To, co oni tutaj by podają, significantly to reducing są naprawdę game już asset rzeczy load dla times geeków from large komputerowych, że się tak SSDs. We compare the kolokwialnie, performance że tak się of wyrażę. RDNA 2 to our prior generation. And when we put it all together, on average, RDNA 2 delivers double the performance and with great power efficiency. We are so proud of what we've accomplished with RDNA 2, and we are not stopping. The team is executing to plan. No i to jest jakaś tam informacja, RDNA 2 is że here, and the RDNA 3 team is well zwiększyli into moc execution. dwukrotnie Let me swoich welcome kart. Scott Herkelman to To już show coś tam RDNA mówi, nie? 2 in our new RX 6000 series products. Hello to all of the gamers tuning in, and welcome to our Radeon RX 6000 series product reveal. As a hardcore League of Legends and Borderlands 3 player and playing these games on our RX 6000 series over the past few weeks, I'm so excited and proud to be here with you today. Allow me to introduce you to our brand new AMD Radeon RX 6800 XT graphics card. The 6800 XT is purposefully designed to play all of your favorite AAA games at 4K and below resolutions, and at the highest quality settings available. It comes with 72 compute units and runs with a game clock of over 2 gigahertz. This card features a 2.25 gigahertz boost clock that pushes some of the highest frequencies we've ever achieved, all thanks to the incredible work done by our engineering team on the RDNA 2 architecture. The 6800 XT will also feature 128 megabytes of Infinity Cache that is power efficient while driving the bandwidth needed for high resolution gaming. Paired with 16 gigabytes of blazing fast GDDR6 memory, you'll be ready for the most demanding high resolution games that you want to play. And we've delivered all of this incredible performance with a total board power of just 300 watts. As you can see, the 6800 XT not only delivers on 4K 60 frames per second, but in most cases, it overperforms. We've been maxing out all the settings in games like Battlefield 5, Borderlands 3, and Call of Duty Modern Warfare, and the performance has just been awesome to experience. Let's take a look at how the 6800 XT competes head-to-head against the latest Ciekawe, czy offerings kryzys from na the tym pójdzie. competition. Here, we compare their best API scores to our best API scores, the best versus the best. And as you can see, the 6800 XT trades blows and has some significant wins across a variety of titles. And it does all of this at less power consumption than the competition. For the 1440p gamers out there, we have some great results for you too. Over the last several years, more and more gamers have adopted 1440p monitors as their display of choice. Here are the same games we showed you before, running the same best versus best API scenario at 1440p Zobaczcie, że Division 2 resolution. jest. I personally love seeing 135 klatek so many w games Ultra. running at over 100 frames per second 1440p. with all of the settings maxed Nie out. jest źle. This is just an incredible amount of performance. All in all, the 6800 XT is a fantastic choice for enthusiast gamers. We even have more performance we are delivering with two very cool features. The first is a one-click overclocking button we've built into our Radeon software package that we call Rage Mode. Now, Rage Mode automatically takes advantage of the overclocking headroom built into your GPU to give you every bit of performance it has to offer. And the second is made possible because of the fact that only AMD can deliver both high-performance processors and high-performance GPUs. We call this new feature AMD Smart Access Memory. AMD Smart Access Memory unlocks the greater amount of high-speed memory from the AMD Radeon RX 6000 series graphics cards to the AMD Ryzen 5000 series processors, and it delivers additional levels of performance in games.
Simply pair these components with our 500 series chipset motherboards, enable the setting in the BIOS, and the performance uplift becomes automatic. When you combine AMD Smart Access Memory with the one-click overclocking of Rage Mode, you'll get a boost in performance in many of the games you love. We're seeing up to a 13% performance increase, and that's before game developers begin to optimize for this new capability. Now, we know a lot of you absolutely love frames per second performance just like us. However, we can also improve the game experience by reducing latency. The differences of milliseconds of latency in a competitive game can be the difference between a major win and a major loss. Last year, we pushed the industry to recognize there was a better way to provide competitive gamers with less latency from mouse click to the screen, giving competitive gamers who own the RX 5000 series a serious leg up on their competition. Today, we are pushing the boundaries again and further reducing latency in competitive games for even better results. Combining the Ceny pewnie latest podadzą na implementation końcu, of co? Radeon Anti-Lag with the FreeSync Nie lubię monitor tego can wciskania reduce wszystkim lag in your kitów, że DX9 jak and będziesz miał into 2 your milisekundy DX11 lepiej, to games. wygrasz w In jakiejś Fortnite, for grze, example, nie? gamers can realize up to 8 milliseconds of latency reduction by simply enabling this feature in Radeon software. More recently, we introduced Radeon Boost, a unique feature that's a step beyond anti-lag. For select games, Radeon Boost offers dynamic resolution in response to your mouse or controller inputs, leading to higher frame rates and, as a result, quicker responses to your input. Both Radeon Anti-Lag and Radeon Boost can be enabled via the Radeon software that comes with your graphics cards, and neither of them require a proprietary API or a game integration to provide latency-reducing benefits. As you can see, the combination of these technologies can contribute up to 37% latency reduction in highly competitive games like Fortnite running at 4K. Now, performance is king, but let's talk for a minute about how we are właśnie, improving to the ciekawie, visual bardziej mnie experience ciekawi. as well. With full hardware support for DX12 Ultimate, the Radeon RX 6000 series is ready to enable ray tracing and No variable właśnie, rate jak stoją z shading ray in tracingiem, jak to upcoming wygląda w titles. rzeczywistości? We've also expanded our library of Fidelity FX features to work hand in hand with ray tracing, compute, and shader effects to enable the higher level of visual fidelity while ensuring high frame rates. For DX12 Ultimate, we've added an optimized denoiser for ray tracing effects and a variable rate shading algorithm that can adapt image quality based upon luminance and motion. We've also added a suite of 2 razy compute-based DisplayPort, effects to be used ale oni alongside tam ray mają tracing, jeszcze chyba like optimized screen space reflection USB-C and i an optimized HDMI. ambient occlusion. We're always looking to help developers with new Jakaś initiatives przejściówka and da are radę. already working on a super resolution feature to give gamers an option for more performance when using ray tracing. As of today, our AMD Fidelity FX supported games list has grown to 35 titles using a variety of our features. So let's take a look at some of these new features in an upcoming game with never before seen footage from Counterplay Studios and their fantastic game, Godfall. Godfall is a brand new third-person perspective, next-generation looter slasher that challenges gamers to engage in high-impact melee combat as they hunt for loot, equip legendary armor, and defeat vicious enemies. Leveraging the latest DirectX 12 Ultimate API, Godfall features DirectX ray tracing, variable rate shading, and supports Fidelity FX casts to deliver incredible levels of stunning fidelity. I personally can't wait to play this game, and I think it looks absolutely fantastic. Now, let's hear from a few more of our game developer partners about the work they've done with us on RDNA 2 and what you can expect in their games coming soon. I'm here to talk about Far Cry 6 and some of the new technologies we've been collaborating with AMD on to make our game the most immersive and beautiful Far Cry ever. We've been working together to take full advantage of the new Radeon RX 6000 series and RDNA 2 architecture for best possible experience. We've been very impressed by AMD's latest tech and joined forces to bring Fidelity FX casts, DXR ray tracing, and variable rate shading to Far Cry 6. We're using VRS Tier 2 to use a compute shader to generate a control texture which analyzes the luminance and gives us control at an 8x8 tile level as to what shader rate we're going to be using
This enables us to render much more quickly, but keep the same quality level. We're excited to team up with great partners like AMD to bring some new features to World of Warcraft. World of Warcraft is built on a custom engine using the DirectX 12 Ultimate API. Another great feature on the RX 6000 is DXR ray tracing. Here you can see ray tracing evident in how the shadows are interacting with your character. What you're seeing involves incredibly complex computations on the RX 6000. This is a level of realism that hasn't been possible until recently. Czasami mam wrażenie, że kiedyś gry wyglądały lepiej z tymi efektami niż teraz na tych and the Radeon 6000 śledzeniach allowed promieni. us to introduce some of the latest DirectX 12 Ultimate technologies into our engine. Real-time ray-traced shadows allow us to introduce additional shadow casting lights into the scene that provide much more immersion and detail into the world. Over the next few weeks, developers of these incredible games will show never-before-seen gameplay with gorgeous graphics that use a combination of ray tracing and fidelity effects running on the Radeon RX A widzę, 6000 trzeba będzie series poczekać na Be sure różne to check out filmy. AMD.com starting 2, tomorrow 10, to see 12, more. 17. I'm happy to announce that the Radeon RX 6800 XT will be available Listopada on oczywiście. November 18th, starting at $649. But we are not done yet. Today, we are also announcing the Radeon RX 6800 with 60 compute units, a 1.815 gigahertz game clock with a boost clock of over 2.1 gigahertz. It will feature the same 128 megabytes of Infinity Cache and be available with 16 gigabytes of Ja tak sobie GDDR6 przypominam, memory. że ten Infinity With a Cache to board kiedyś power był of w jakichś just kartach 250 graficznych, ale to watts. chyba były The specjalnie Radeon RX produkowane do 6800 is Xboxa a fantastic 360. entry into 4K gaming, One coś delivering takiego more miały. performance than the 2080 Ti, which was launched at $999. The 6800 delivers over 60 frames per second in all of these games, giving you the confidence you need to step into the 4K gaming experience. That same great performance extends to 1440p resolution, where the Wiecie RX co, nie ma jak 6800 porównać tears through nową the latest technologię do games, przestarzałej. No, delivering about to wolneli. 18% more performance than the 2080 Ti on average. The Radeon RX 6800 will be available to gamers starting at a price of $579 on November 18th. Now, let's bring back Lisa to wrap things up. Thanks, Scott and Laura. The AMD Radeon 6800 XT and 6800 deliver simply incredible 4K and 1440p gaming Ale wiecie co? experiences. Z drugiej strony się nie dziwię, że porównali do starej technologii, bo po prostu nie udało mi się nowej karty NVIDIA kupić. Gamers can even get higher frames per second when pairing Radeon 6000 GPUs with Ryzen 5000 series. Now, I saw online that some of you were wondering which big Navi product we previewed during our Ryzen 5000 launch earlier this month. For the record, that was the 6800 XT. But you know, we always save the best for last, and I always get the most fun jobs. So today, that means I have one more GPU to show you. We didn't stop with the Radeon RX 6800 XT. We knew that the RDNA 2 architecture could give gamers even more. I'm so excited to share with you for Tak, the tak, very dokładnie. first Trzeba time poczekać na the realne AMD testy i Radeon zobaczyć, jak to tak RX naprawdę wyjdzie. 6900 XT. Now, isn't this just absolutely gorgeous? And you'll see that it's actually relatively compact. Faktycznie, for all the wygląda performance that niesamowicie. it delivers. 3 It's wentylatory actually the same i size as our 6800 XT. wygląda dokładnie tak samo jak wszystkie Our inne, top nie? of the stack Radeon GPU is built for the ultimate in 4K gaming performance. The 6900 XT combines 80 compute units with a 2.25 gigahertz boost clock to deliver even more performance at the highest settings. Aha. With 16 A już myślałem, gigabytes że of coś graphics całkiem memory, the zacięło. 6900 XT is ready for the most demanding next-gen games. And with the power efficiency of RDNA 2, we've been able to deliver all of this with a total board power of 300 watts. Now, Laura showed you that we achieved a 54% generational improvement in perf per watt with the 6800 XT. With the 6900 XT,
we improved things even more, hitting 65% more performance per watt over first-gen RDNA. I'm so proud of our engineers who worked incredibly hard to optimize every aspect Jak to of wszystko wyjdzie z miarą konkurencji? Wiesz co, porównywanie nowej karty do 2080 Titanium, to tak trochę kiepskie to było, tak naprawdę. Absolutely fantastic. It's extremely competitive across the board, consistently delivering high frame rates in your favorite games. Just take a look at the Tutaj fajnie też performance napisane, we see że against the to competition porównują in do Battlefield karty 5, Nvidia, ale Call of której? Duty, and Gears of War 5. All of this is at lower power with a smaller card form factor. Now, let's talk about price and availability. The AMD Radeon RX 6900 XT will be available on December 8th, starting at $999. You asked for AMD to bring the highest graphics performance to the gaming market, and we're doing just that. I hope you now feel that with the Ryzen 5000 series and the Radeon 6000 series, AMD is your best choice for your next generation PC gaming platform. Whether you want a game with ultimate performance in AAA titles at 4K resolution, or you're an esports fan who needs incredibly high frame rates and responsiveness, across the board, for every gamer at every price, AMD has the CPU and GPU combination for you. So I hope you're as excited as we are. We can't wait to get these products in your hands. So look for the Ryzen 5000 series starting November 5th, the Radeon RX 6800 series starting November 18th, and the Radeon RX 6900 XT starting December 8th. To wrap up here, this has been quite a journey for us, and I'm incredibly proud of our CPU and GPU teams who have worked years for this moment. AMD is delivering the best to the industry. We want to thank all of you for your passion and enthusiasm and for always pushing us to be the best. No i tak powiem wam, że The differences of jakoś tak to szału to na mnie jakiegoś takiego nie zrobiło. Zwłaszcza te ceny, nie? Dobra. Tutaj się chwalą, że od 3090 będzie porównywane 6900 XT i że w niektórych tytułach będzie lepsze, w niektórych będzie słabsze i podobnie wydajnościowo w 4K. No to akurat no i trzeba będzie poczekać na realne testy i faktyczne ceny, nie? Ogólnie to strasznie dużo jakiegoś takiego bełkotu marketingowego. To lepsze, tam lepsze, tu więcej, tu to mamy, tu tamto mamy, nie? A tak naprawdę to nic nadzwyczajnego nie pokazali. Nawet tak naprawdę to nie pokazali tych nowych technologii w grach, nie? Jak tam na przykład tym Godfallem się tam koleś zachwycał, to przecież tam nic nie było ciekawego pokazane, jak ta gra jakoś miałaby być rewolucją. Tak samo czy Dirt, czy inne, to tak naprawdę co oni pokazali? Nic nadzwyczajnego, nie? No nic, no mówię, no trzeba będzie poczekać w takim razie na realne testy. Nie powiem, jest lepiej niż do tej pory, to na pewno. Tak, w ogóle nie pokazali, jak działa technologia ray tracingu. No cóż, czekamy teraz na testy, tak? I tyle. Nie ma innego wyjścia. Nic z tym nie zrobimy, nie przyspieszymy. Zobaczymy, jak to będzie. Zwłaszcza cenowo, nie? Czyli dolar do dolara z wydajnością.
do NVIDII. No i właśnie ten ray tracing, bo nic nie pokazali tak naprawdę, jak to działa, bo tutaj, jak rozumiem, to wyniki są podane dla zwykłych trybów, tak? Czyli na przykład w Shadow of Tomb Raider nie ma napisane tutaj, że to jest z ray tracingiem. Wolfenstein też nie ma takiej informacji. Battlefield 5 też nie ma informacji, jak to z ray tracingiem. Być może wiecie, dlatego tak podali, że w ray tracingu na przykład są dużo gorsi, tak? Do 1440p styknie 3070. Ja myślę, że ten planowany nawet 3060 mógłby na chwilę obecną styknąć, ale tak. Do RTX 4K w 60 fps. RTX to się odniosłeś do karty graficznej, a tobie pewnie o ray tracing chodzi, nie? Te ich tutaj jakieś tam informacje o tym, że ta karta ma to czy tamto, no tak jak mówię, no ja to jeszcze jakoś tam rozumiem, nie? O czym oni mówią, ale podejrzewam, że przeciętny taki użytkownik komputera nie ma żadnego pojęcia, o co mi chodziło z tymi technologiami i go to tak naprawdę nic nie interesuje. Ma być ile kosztuje i ile będzie miało w kryzysie, nie? Na takiej zasadzie. Poczekamy, zobaczymy. Ja podsumowując, jest lepiej niż się spodziewałem, to na pewno. Całkiem nieźle podbili tutaj wydajność, no bo dwukrotnie wyższa wydajność w porównaniu do poprzedniej generacji to jest naprawdę coś, nie? Więc tutaj odrobili pracę domową z nawiązką. Tylko teraz kwestia, jak na przykład ray tracingiem stoją i jak wyjdzie to cenowo. Bo jeżeli cenowo będzie tak, że na przykład, nie wiem, w cenie 3070 dostaniemy kartę o wydajności 3080, okej, super, ale jeżeli to będzie to samo, to niestety cenowo to nie będzie ciekawe. Z tego, co tutaj podali zresztą te ceny takie orientacyjne, jakie mają być, to nie wygląda jakoś tam strasznie zajebiście, nie? Ciekawe, jakie będą temperatury. A nie wiem, co za różnica, czy karta będzie miała 68 czy 74 stopnie. Nie wiem w ogóle, dlaczego ludzie aż tak bardzo przywiązują do tego wagę. Tak naprawdę. Tak samo jak na przykład i do procesorów, nie? U mnie ma 54, a u ciebie, a u mnie 56. Kicha. Kicha. Ja nie wiem, co zrobić. Kurde, no. Tak to mniej więcej wygląda. Dobra, ja uciekam. Jest godzina 17:32. O 18:00 widzimy się już na zwykłym strumyku. Będziemy ciągnęli dalej Wastelandów, trójeczkę. Może uda się w końcu je dzisiaj zakończyć. Tam już naprawdę chyba niewiele mi zostało. Tak mi się przynajmniej wydaje. No pewny to nie jestem. Nie widziałem gameplayu z tej gry, nie wiem jaka jest fabuła i nie wiem jak się kończy. Więc tak po prostu strzelam, że jak skoro już tam pod końcówkę jesteśmy, to być może już dzisiaj zakończymy na strumyku. Zapraszam w każdym bądź razie. Natomiast co będzie z tymi kartami? Zobaczymy w praniu, zobaczymy, poczekamy na konkretne testy, zobaczymy na konkretną dostępność i tak dalej, bo z tego co pamiętam, to chyba te tańsze karty to gdzieś za miesiąc, a te lepsze, te droższe to chyba dopiero w grudniu, nie? Czyli praktycznie za 2 miesiące. Dokładnie, widzimy się o 18:00. Trzymajcie się, do usłyszenia, hej! Aby nie za rok. Tak, to jest dobre podsumowanie, Zobaczymy, jak będzie wyglądać u nich dostępność z kartami. Załóżcie, że premiery mają dzisiaj, ale dostępności dzisiaj nie mają. NVIDIA było troszeczkę inaczej. Tam od razu podali, że mają dostępność, więc oni sobie tak jakby zarezerwowali czas dodatkowo na to, żeby te karty wyprodukować. Na razie.